Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem teraz na Lanzarote i dzisiaj będzie taki vlog z moimi przemyśleniami. No troszkę o wycieczce, troszkę w ogóle takich przemyśleń. Ja stoję w ogóle na takich kamieniach tutaj, które są pozostałościami po erupcji wulkanów. Z tyłu mnie jest ocean. Możecie to widzieć, parking. No tutaj swoją też torebkę zostawiłam, żeby nie przeszkadzała. I zobaczcie, no z tyłu mnie są naprawdę takie piękne pozostałości po tych erupcjach wulkanu, które naprawdę wyglądają bardzo niezwykle. W ogóle tutaj są same kamienie, żadnej roślinki nawet nie ma, więc to wygląda tak dziko, tak też nieprzyjaźnie i tak bym się czuła, jakbym była na jakiejś innej planecie, naprawdę, może na Marsie, bo tutaj jest to tak czerwone, ale w ogóle to jest dużo czarnego koloru, szarego tutaj i no naprawdę to daje dużo do pomyślenia, tak? Pomyślenia o życiu, o tym, kim my jesteśmy na tej planecie, jaka jest nasza rola i jak mała ta jest rola. Więc chyba no, troszkę dzisiaj będzie o tym i też pokażę Wam no, jakieś momenty z naszej wycieczki i też troszkę opowiem o tej wyspie. Dlatego jeśli taka tematka Cię interesuje, to zapraszam do dzisiejszego wideo. I teraz po prostu sobie siedzimy tutaj na tarasie, odpoczywamy. Tak naprawdę zjedliśmy przed chwilą taką obiadokolację, to bym powiedziała. Nie było to najlepsze jedzenie. Tutaj jest dużo takich pułapek turystycznych. El Golfo, jesteśmy w miejscowości. Myślę, że tutaj każda restauracja jest mniej więcej taka, no nie za bardzo dobra jakość, ale jest naprawdę piękny widok i znaleźliśmy takie miejsce, gdzie jesteśmy najbardziej otoczeni, tak wiecie, i jest największa ochrona od wiatru. Jak widzicie, za mną są takie panele szklane, myślę, i tutaj też przed nami jest szklany panel, bo jest bardzo wiecznie, naprawdę. Teraz mogłam się troszkę rozebrać, ponieważ na słońcu jest cieplo, ale gdy jest się takim, wiecie, poddanym na wiatr, jest naprawdę bardzo zimno, no przynajmniej dla mnie. Oczywiście widzę, że każdy jest bardziej ubrany, ale jestem chyba najbardziej ciepło ubrana do porównania ze wszystkimi. No ale teraz naprawdę sobie odpoczywamy, piękny widok, taki relaks. Powiem Wam, że ja lubię, tak wiecie, jak zwiedzam coś, to sobie też usiąść w takich, może to są pułapki turystyczne, ale fajnie coś zamówić do picia na przykład i po prostu patrzeć na ten piękny widok, tym się nasycić, tym pięknem. W każdym razie to jest dobry sposób na nieduży odpoczynek i naprawdę no, piękne widoki zawsze zostają w pamięci, jak wracamy z wycieczki. I dzisiaj jest kolejny dzień, my się wybieramy na zwiedzanie. Dzisiaj jest cieplej, tak naprawdę jest wciąż wiecznie, ale już naprawdę o wiele przyjemniej. Można być z krótkim rękawem, no ja mam tutaj sweterek na wszelki wypadek ze sobą założyłam i chcę Wam pokazać, że mam nową bluzkę. Później pokażę Wam jej więcej, może jakieś jeszcze zdjęcia. Do tego dodam, bardzo fajna, taka z szyfonowego jedwabiu wykonana. Naprawdę no, czuję się w niej bardzo dobrze i też bardzo kobieco. No a teraz wsiadam do samochodu i jedziemy na kolejne zwiedzanie wyspy. I jesteśmy już teraz na północy wyspy. Teraz przyszliśmy tutaj na plażę, żeby no, zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jest tak naprawdę tutaj ta plaża taka łagodniejsza. No oczywiście też jest tutaj dużo tych takich kamieni, pozostałości po erupcji wulkanu. Tyle, że jest bardzo wiecznie też. Teraz ja się schowałam w takim czymś zbudowanej, takiej malutkiej jaskini z tych właśnie kamieni i tutaj nie ma tego wiatru. Tutaj można się schować, tyle, że jaszczurka do nas przybiegła, chciała zjeść naszą kanapkę. Tak naprawdę lakomie na nią patrzyła, tak myślałam, że się rzuci po prostu, więc też podzieliliśmy się z nią troszeczkę, no i ona chętnie to wszystko zjadła. Teraz my jeszcze pójdziemy zwiedzać jaskinię, zobaczymy, jak to jest. Tutaj jest jeszcze jakieś jedno miejsce turystyczne, bardzo wyglądające, więc chyba tam sobie nie pójdziemy, a pójdziemy już na takie konkretne zwiedzanie jaskiń, które właśnie powstały w ten sposób, że była erupcja wulkanu i po prostu ta lawa ściekała i gdy się ona połączyła i spotkała z oceanem, to wtedy po prostu no, wystygła i się wtedy utworzyły właśnie takie jaskinie, które no, ciekawie pooglądać i są takim miejscem, punktem dla zwiedzania. Powiem Wam, że mi się podoba tutaj, jak wygląda to wybrzeże. Jest tutaj też więcej już zieleni do porównania z południem wyspy. Tyle, że no jednak naprawdę mam przez cały czas na tej wyspie takie uczucie i takie wrażenie, że ta przyroda no, nie jest taka bardzo przyjazna. Jednak człowiek sobie żyje, przyroda całkowicie sobie, osobno i tutaj właśnie można widzieć i dostrzegać, jak bardzo przyroda no, jest silna, mocna, podczas gdy my nie możemy tak naprawdę nic z tym zrobić. Po prostu zobaczcie, no, jakie są ogromne fale, naprawdę jak one uderzają w te kamienie i to wszystko no, daje do pomyślenia, że nie mamy aż tak bardzo dużej roli tutaj tak naprawdę, każdy z nas pojedynczo, no i
troszkę naprawdę to inaczej jest niż życie w mieście, gdzie myślimy, że mamy jakiś duży wpływ, zajmujemy jakąś pozycję, mamy jakąś rolę. Tutaj po prostu w tym takim połączeniu z naturą, z przyrodą jesteśmy bezsilni. Też od zmiany pogody. Naprawdę tutaj przez cały czas to pada, czasami to jest wiecznie, no i nie możemy na to wpłynąć w żaden sposób, więc no musimy się dostosować. Tak naprawdę myślę, że to jest największa taka, wiecie, charakterystyka człowieczeństwa, że ludzie się bardzo szybko dostosowują do różnych klimatów, do różnych miejsc, więc tutaj nad tym wszystkim naprawdę dużo można porozmyśleć. I dzisiaj jest kolejny dzień, przyjechaliśmy na samodzielny spacer dookoła kratera Caldera Blanca. Powiem Wam, że bardzo jest wiecznie. Teraz zmierzamy w tym kierunku, jest zimno. Ja mam wszystko założone na siebie, co mogłam. Tak naprawdę chyba jeszcze trzeba było dłuższe spodnie założyć. Naprawdę jest, no nie wiem, czy to nam się tak wydarzyło z pogodą nie bardzo, czy tutaj często jest tak dość zimno. W każdym bądź razie jest też bardzo wiecznie, więc chyba od tego, że słońca nie ma i jest tak wiecznie, to właśnie to wszystko wpływa na to, że no jest dość tak trudno. I zobaczcie, właśnie to, co widzimy tutaj przed sobą, to i jest ten krater, dookoła którego można zrobić taki krąg i zobaczyć to też z góry, jak to wygląda. Teraz zmierzamy, zobaczcie, tak wygląda ta droga. Naprawdę są ostre te takie kamienie, no i wszystko pozostałościami to jest tutaj po lawie, tak, wystyglej. I my jesteśmy już coraz bliżej tego krateru, tyle że zobaczcie, że z tyłu mnie to jest morze, dlatego pewnie tak wieje. Ja myślałam, że będziemy daleko od morza. I teraz, uwaga, chcę pokazać właśnie, jak blisko jesteśmy tego kratera, ale po prostu w tym kierunku bardzo wieje wiatr. I zobaczcie, taka czerwona góra, taki plaskowyż może bardziej przypomina, jest jeszcze przed nami. Zobaczcie, tutaj porasta taki mech na tych właśnie kamieniach, pozostałościach po lawie, bo to wszystko lawa tutaj rozpłynęła się, tak? I dlatego to są po prostu same kamienie, żadnej ziemi tutaj nie ma. Porasta tylko mech. Czasami są takie jeszcze krzaczki malutkie, no ale takie naprawdę bardzo wiotkie. I my teraz szliśmy, obeszliśmy dookoła właśnie ten tutaj krater. O, zobaczcie, ten czerwony. No i powiem Wam, że tak się okazało, że tutaj jest jeszcze jeden. Chyba ten jest bardziej taki, tutaj na zdjęciach widziałam. O, właśnie tutaj ten. I tam ludzie chodzą tak dookoła. Tyle, że naprawdę to tak wygląda na wideo, że może nie za bardzo jest wysokie, ale to jest naprawdę bardzo długo jeszcze tam iść. Tak myślę, że jeszcze 2 godziny na pewno. Więc postanowiliśmy, że chyba to nie dla nas. Przynajmniej ta pogoda jest naprawdę niesprzyjająca, jest bardzo nieprzyjemnie z tym wiatrem przez cały czas. No i chyba pójdziemy tutaj, zobaczymy, jak ten krater wygląda, bo zobaczcie, tutaj już coś takiego widocznego jest, bardziej podobnego właśnie na ten krater wulkanu. I my tutaj właśnie doszliśmy do tego kratera. Zobaczcie, tutaj on znajduje się po środku. Widoczny jest naprawdę ogromny. Możecie porównać tutaj jego wielkość do wielkości ludzi, tak, którzy tam właśnie sobie chodzą. My sobie usiedliśmy tutaj tak, nie na samej górze jesteśmy, ale tak niedaleko tutaj od tego wejścia, żeby się nie wspinać zbytnio. Schowaliśmy się właśnie za takimi, zobaczcie, kamieniami zbudowanymi tutaj specjalnie, żeby troszkę, właśnie chyba się schować przed wiatrem, ja tak podejrzewam, bo na plaży też wczoraj były takie kamienie i czasami można je spotkać tutaj. Trochę, wiecie, posiedzieliśmy sobie, zjedliśmy swoją kanapkę, jakieś jeszcze owoce, popatrzyliśmy na piękny widok, tak, nasyciliśmy się tym, i chyba pójdziemy na ten właśnie krater obok, już wspinać się nie będziemy, bo myślę, chociaż ktoś nam powiedział, tutaj właśnie zaczepiliśmy osobę, zapytaliśmy, jak to było, gdzie jest lepiej pójść, w jaką stronę. Powiedzieli nam, że tam jest naprawdę piękny widok, jak się wejdzie na górę i z góry się spojrzy właśnie na ten krater. Ale myślę, że nas już nie wytrzymamy po prostu tam się wspinać. Ja jak zobaczyłam samochody, to się bardzo ucieszyłam. Tak naprawdę, bo już to znak, że był koniec, bo tutaj nie wiadomo jest, jak naprawdę długo to się idzie. Idziesz i te kamienie, wszystko jest tak naprawdę bardzo podobne. Można się łatwo zgubić, ale tutaj jest dobrze stworzony szlak. Troszkę się trudno oczywiście idzie po tych kamieniach. Chcę Wam je pokazać tutaj.
ale nie nadwrażając właśnie swój mikrofon na wiatr, bo naprawdę no wieje, jak widzicie, mocno. Powiem Wam, że mi się spodobało, ponieważ to jest coś niezwykłego, ja takiego nigdy wcześniej nie widziałam, nigdzie, więc myślę, że naprawdę było warto. I ten taki spokój, tak się czuję, mało tutaj no ludzi, no czasami się zdarza, że kogoś spotykasz, ale nie tak dużo, więc można też troszkę odpocząć od cywilizacji. Chciałam jeszcze opowiedzieć o tym, że ta lawa i te wszystkie kamienie, ten park narodowy, który został tutaj utworzony, to właśnie no, erupcja wulkanu była na początku XVIII wieku. Trwała ona z kilka lat, ta się lawa tak wylewała tutaj i powoli zastygała, więc to, co widzimy, to jest taka zastygła lawa, która się rozlewała, no i tutaj były wsi, które po prostu zostały no, zburzone przez tę erupcję, tak, i ludzie po prostu musieli sobie uciekać. No taka sytuacja tak wtedy była, tak, teraz jest spokojnie, a chociaż tutaj, no tak czytałam, że biologowie przez cały czas no, badają, jaka jest sytuacja z tym wulkanem, że jednak tutaj też są miejsca, gdzie można pójść na taką no, specjalną już wycieczkę z przewodnikiem i tam po prostu się czuje, że te kamienie też są ciepłe, bo ta magma, która jest pod spodem, pod ziemią, no grzeje. Wciąż tam jest dość blisko i te kamienie, które można dotykać, że będą one po prostu cieple. No taka jest możliwość, ja nie jestem pewna, że my na to się zalapiemy, bo to trzeba było zarezerwować z miesięcznym wyprzedzeniem taką wycieczkę, no ale przynajmniej tak też fajnie pooglądać. I obecnie już jestem w Warszawie, nagrywam tą ostatnią część wideo. Jeśli dotrwałaś do tego momentu, to obowiązkowo daj mi o tym znać w komentarzu. Czy się spodobało Ci, czy mam robić tego więcej, jak wyjeżdżam na jakieś wycieczki, czy mam dodać więcej swoich rozważań, czy może mniej, więcej pokazywać, co robimy, ponieważ to wszystko pomoże mi ulepszyć jakość tych wideo w przyszłości, ponieważ na razie eksperymentuję z vlogami i jeszcze szukam tak naprawdę najlepszego formatu, który pasowałby dla Ciebie najbardziej. Także nie zapominaj postawić like, jeśli to wideo Ci się podobało. A ja chcę jeszcze opowiedzieć Wam, no, jak to się w ogóle zakończyła ta nasza przygoda na Lanzarote i powiem Wam, że no, były jeszcze dni, gdy było ciepło. Tak naprawdę chyba było z 2 dni takich ciepłych, gdy mogliśmy być na plaży, sobie nawet się wykąpałam w oceanie raz i powiem Wam, że drugi dzień no, był jednak bardziej wieczny. I to, na co warto zwrócić uwagę, jak jest właśnie położona plaża. Czy to jest otwarte takie pasmo piasku, czy takich kamyków. Naprawdę są różne plaże na Lanzarote, czy to z kamykami, czy to z piaskiem. Jeśli jest otwarta, no to jest bardzo na tej plaży wiecznie. Podczas gdy, jeśli ona jest taka bardziej zamknięta i ta była naszą ulubioną tak naprawdę, mieszkaliśmy też niedaleko od tej plaży, nazywa się ona plaża Papagayo, to ona była właśnie zamknięta takimi 2 skalami. I tam fajnie, no można było się schować, no przy jednej skale, tak naprawdę dużo ludzi było w jednym miejscu, gdy był ten wieczny dzień i można było wytrzymać no, w stroju kąpielowym tak się trochę opalić, no ponieważ słońce naprawdę jest cieple, ale jeśli było wiecznie, ktoś pozycjonuje się po środku, no to naprawdę w stroju kąpielowym nikt prawie nie wytrzymywał. Trzeba było założyć jakąś bluzę, no ja też miałam kamizelkę. Taką kamizelkę, którą czasami zakładam tutaj na mrozy pod kurtkę, to tam mi się ona bardzo dobrze przydała, ponieważ osłoniła mnie od wiatru. Opowiadam to wszystko, żebyście nie myślały, że no, te wakacje były okropne i jestem niezadowolona, ponieważ była zła pogoda. Nie, były dni mniej więcej i powiem Wam, że dla mnie to plażowanie jest bardzo ważne. Ja się lubię też kąpać. No, w oceanie jest troszkę za zimna woda jednak, ale w morzu, na przykład śródziemnym, gdy jest cieplejsza woda, latem czy to na jesień, naprawdę uwielbiam to, mnie to relaksuje najbardziej. Więc ja się cieszę, że przynajmniej raz mi się udało wykąpać, naprawdę chyba z 20 minut. Tak skakaliśmy na tych falach, bo one są ogromne tam i naprawdę było fajnie. A także chciałam podzielić się z Wami niespodzianką, która spotkała nas właśnie po tym takim uciążliwym trekkingu, bo tego samego wieczoru spotkaliśmy się ze znajomą mego partnera Moniką, która jest kapitanem na łodzi żaglowej. I powiem Wam, że zaprosiła nas po kolacji właśnie się przejść i obejrzeć tę łódź. Warto pamiętać, że przed tym jak wchodzimy na łódź czy to na jacht, zawsze zdejmujemy buty. Ja nie miałam doświadczenia z tym, że się na łódź żaglową tak się wspina wyżej. Trzeba naprawdę dobrze się uchwycić. I też jak się schodzi, to trzeba uważać, no bo nie ma żadnej schodki, tak? Tylko się zeskakuje tak naprawdę. I ta łódź, ona należy do pary włoskiej, która ją tak kupiła, mi się wydaje, niedawno ona opowiadała, w zeszłym roku, latem może nawet.
I tak się czuję, że jest bardzo świeża, jest bardzo nowa, naprawdę pięknie wygląda. Te żagle wywołały na mnie wrażenie, są ogromne. Ja wcześniej nie byłam nigdy na łodzi żaglowej, więc nie widziałam tego, że no jeszcze mogą być takie ogromne żagle po prostu nad Tobą. Ten żaglowiec kosztuje 3 miliony euro, ma w sobie 3 sypialnie i jeden duży salon w połączeniu z kuchnią. Jedna sypialnia jest większa i należy do właścicieli, podczas gdy dwie pozostałe są w podobnym rozmiarze, mniejszym i jedna należy do Moniki jako dla kapitana tego statku. Powiem Wam, że dla mnie było bardzo ciekawie zobaczyć, jak to wygląda wewnątrz. Też chciałam się z Wami tym podzielić. I jak zeszliśmy na dół, to pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę, że wygląda to wszystko przytulnie, tak po domowemu, naprawdę komfortowo, ponieważ wykonane jest to w jasnych kolorach i jest to drewno. Naprawdę od razu jest inne uczucie, inne wrażenie. Jest to eleganckie, z klasą, ale także naprawdę bardzo przytulne, takie miejsce, w którym chce się być. Więc mi się tam bardzo spodobało i chciałam się właśnie podzielić tym z Wami i także podziękować dla Moniki za zaproszenie, za to, że też pozwoliła mi nagrywać i pokazać to w swoim wideo. Jeśli spodobało Ci się to wideo, to obowiązkowo daj mi o tym znać, a ja dziękuję Ci bardzo za oglądanie i do zobaczenia w moich kolejnych wideo. Zostawię tutaj okienko z moim vlogiem z Wiednia. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, to obowiązkowo zajrzyj i spotkamy się tam. Pa, 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 pa.